dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na mój chow Bergman. Kończymy z październikiem, lecimy do listopada. I myślę, że jak wstaniemy o 9, to będzie w sam raz, żeby nie było za ciemno. Ok, dzień dobry, witam listopad. Słuchajcie moi kochani, listopad, więc tradycyjne tutaj będą zadania, jak co ładny ranek. Jak zawsze w listopadzie. Ja chciałbym na dzień dobry troszeczkę się wytłumaczyć. Słuchajcie, nie wiem kiedy ten odcinek się pojawi, czy nie będzie trochę spóźniony. Z uwagi na to, że jakaś grypa mnie dopadła i się bardzo źle czuję. Stąd będę starał się nie za wiele mówić. Natomiast ewentualnie będę Wam to jakoś rekompensował w inny sposób, w jaki jeszcze nie wiem. Dobra, ja na dzień dobry zobaczę, czy przypadkiem tu nie przegapiłem jakiegoś zlecenia. Nie, na szczęście chyba wszystko odebrałem, co poprzednio robiłem. Mamy dwie orki, które warto by było wykorzystać i sianokosy. No jest tutaj parę rzeczy, które troszeczkę mogą nas podratować finansowo. Więc ja myślę, że my te orki oczywiście weźmiemy i niech się dzieją. To jest po pierwsze 43 i 45. Weźmy najpierw 45. Pole numer 45. Szukamy. Ok, kochani, no to mamy orkę i sianokosy wzięte. Ja jeszcze sobie pozwolę tylko zresetować ustawienia respy dla moich urządzeń. I będzie się to spokojnie wykonywać, a w tym czasie ja sobie sprawdzę, co ja tutaj mam dalej do roboty. Łańcuch produkcyjny wyprodukował mi kiszonkę i tą kiszonkę fajnie by było gdzieś zabrać i skasować ten słup, tak jak mówiłem, no ale na razie tak zostawmy. Odnoszę wrażenie, że ta woda tutaj się dystrybuuje na te grządki i ja nie muszę zupełnie nic robić. No dobra, kozły do siana, one tutaj nie mają nic do roboty, mleczarnia na razie nic nie ma, ale wydaje mi się, że ja już tam mam cosik. Mus jabłkowy, zaraz zobaczymy, czy mamy jakieś jabłka. I szklarnia też ma wodę i kompost. Także tutaj pod tym kątem jesteśmy zaopatrzeni. Kiedy będziemy sprzedawać? Sprzedawać będziemy luty. Ojej, luty, styczeń widzę. Ale gnojówka to nie, bo można jeździć po sąsiadach, tylko nie wiem, czy deszcz padał i zbierać gnojówkę. Gdzie ja mam tyle litrów, to nie wiem. Ale to nie istotne. Tutaj dużej wartości by nie było, więc nie będziemy na razie jeździli po tych sąsiadach. Natomiast mamy czostek, to jest luty. Jabłka nie, kalafior to jest luty. Kiszonkę na razie nie sprzedajemy i to jest marzec. Mleko. Październik. No, to mleko można by było sprzedać już teraz. Ale my z mleka będziemy za chwilkę ser produkowali. Mleka jest niedużo, ale już troszeczkę jest. Mus jabłkowy, luty, ogórki, to wszystko jest luty. Siano nie sprzedajemy, sok luty. No to tak naprawdę, słuchajcie, wszystko luty. Mamy jeszcze wody bardzo dużo. Więc w listopadzie my za wiele nie będziemy mieli do roboty. Tutaj fajnie, że to tak ładnie przyrastają te skrzyneczki. Te skrzyneczki nie przyrastają tak fajnie, ale ja je troszeczkę tutaj poprzestawiam. O, właśnie. I one tutaj będą czekały na załadunek do lutego. Mam nadzieję, że luty nie będzie bardzo ostry i nie zmarzną mi tutaj moje płody.
No cóż, normalnie by się sprzedawało z miesiąca na miesiąc, ale to jest gra, więc będziemy i mamy tutaj dochód z tych wszystkich zleceń na szczęście, więc możemy zupełnie spokojnie przechować te nasze płody rolne do czasu, kiedy będą miały najlepszą wartość i będzie, kurczę, wielka sprzedaż, jakiej jeszcze nie było w tej serii, bo tyle skrzyneczek i malutkich, oj kurczę, chyba wlazłem w te skrzynki. Tyle malutkich skrzyneczek to ja jeszcze nie miałem. Dobra, pozwólcie, że to poukładam jakoś. Ok, płody tutaj rolne z działki jakoś są poukładane, jakoś to wygląda. Myślę, że czas najwyższy udać się teraz do nasze pastwisko i zrobimy teraz tam porządeczek. Pastwisko jest tutaj. I tutaj już mamy troszkę mleczka i ja myślę, że możemy zacząć od tego. Zobaczmy jeszcze, ile tutaj jest wody wszędzie. Zobaczmy tak może. Woda jest, wydajność 80%. Aha, nie ma 100% wydajności póki co, jeszcze cały czas. Wydaje mi się dlatego, że to jest na sianie, tak? Silaż. Nie wiem co to silaż, ale siano to rozumiem. Silaż lub siano 80%. Jeśli ktoś wie co to jest silaż, to jestem bardzo ciekaw, naprawdę, bo nie wiem co to silaż. Ok. I mamy co mamy? Mamy listopad i widzę, że już nie mamy trawy na pastwisku. No tak na oko wygląda, że jakaś trawa to tutaj jest, nie? Zobaczcie. No ale dobra, no według gry już nie mamy trawy. Tak więc, cóż, nie mamy to nie mamy. Czy my tutaj coś mamy w tym pojeździe? Czy żeśmy wszystko wysypali? Wszystko żeśmy wysypali, więc moglibyśmy jeszcze podjechać, jak już mamy tu zaczepione, prawie, to moglibyśmy podjechać po siano. Mam nadzieję, że tego siana nam wystarczy na sezon zimowy, aż trawa urośnie, więc spróbujemy podjechać po to siano. No na szczęście tutaj jest troszkę tych jeszcze, trochę chyba za bardzo podjechałem. Siano, rozpocznij. No, trochę przesadziłem z tym podjazdem. Ale wszystko zabiorę, czy coś zostało? No nie wiem. Jedziemy do następnego. No na szczęście żeśmy trochę tego siana zrobili na tych stojaczkach i to będzie moja opcja tutaj podstawowa. Stojaczki z sianem. Myślę, że tutaj będzie następny punkt. O, siano jest puste. Kawałek dalej. Może ten nie ma siana? No dobra. Ten ma dużo siana. W zasadzie to jest cały ten już sianem, tak mi się wydaje, i za chwilkę my będziemy mieli też full całą przyczepę. Tu jest jeszcze 0. Może tu złapiemy. O, tu też nie mamy. A tu? Nie. Tu też jest dużo siana i to będzie chyba zaraz 100%. Tak jest, 100%.
Także wracamy. Nie wiem, czy tego całego pastwiska nie należało ściąć tak naprawdę, żeby tego siana więcej nazbierać. Okej. Wyładujmy. No, w tym paśniku tutaj będzie dużo siana, krów nie mam aż tyle. No, ale cała przyczepa tu wejdzie, ciekaw jestem. Nie, trochę zostało. Przyczepę odłączymy. Chwilowo go wyłączymy i zobaczmy, ile tego siana jest teraz. 30 000 litrów. No to jest chyba prawie cała pojemność przyczepy i troszeczkę jeszcze. Ok, 80% to jest, tak uważam, całkiem dobra wydajność jak dla mnie. Na tą chwilę, aczkolwiek będziemy starali się coś poprawić w tym temacie. Czy to się gdzieś tu otwierało? No, prawdę powiedziawszy, to nie wiem, gdzie to się otwierało. Naprawdę nie wyjdę? No przeskoczę, ale chciałbym to umieć otworzyć. To chyba się otwierało. Zobaczmy, tak. To było zwierzęta. Pastuch, bardziej z lewej strony się pastuch otwiera. Ok, dobra. Spróbuję to zapamiętać. A teraz byśmy zapakowali nasze bańki na wózek. Jedna banieczka. Druga banieczka. No come on. No nie da się zabrać, słuchajcie. Przyrośnięta jest jakaś. Oj, jaki skok. Trzecia banieczka. Jest i tą przyrośniętą też. A. Nie będziesz tak na kole jechać. Dobra, czwarta banieczka. Zapnijmy pasy. Nie wiem, ile tych pasów tam mam z tyłu. Aha, tylko 3. No dobra, to jedziemy teraz do mleczarni i to będzie pierwsza nasza produkcja mleka, sera tak naprawdę. Zobaczymy, jaki tu się ser wyprodukuje. Czy ja będę mógł go podnieść, czy też będę musiał używać widłaka, nie? Tak pięknie podjedziemy. Ok, mamy to. No to włączmy produkcję i let's play. Chcemy produkować ser z mleka. O, mamy dopiero 890 litrów, ale to nic, spróbujmy. Ser żółty, przechowywanie, aktywuj. Tak jest. Słuchajcie, listopad. O, mamy już troszeczkę pocięte drzewo, więc to będzie czas na zajęcie się tymi właśnie drzewami. Cała ta zima. Mam nadzieję, że za chwilkę nam się troszeczkę przejaśni i będzie coś lepiej widać. Bo tak jak mówię, będziemy chcieli pokasować te drzewa, żeby tutaj ta łąka była taka w miarę taka jak chcemy tak naprawdę. Tu widzę jeszcze jakaś została trawa. No i tu jest kolejne drzewo, które trzeba ściąć.
Także moi mile, pozwólcie, że ja się troszeczkę zrobię cięcie i zajmę, co tutaj leży. O, leży jakaś gałąź. Zrobię cięcie i zajmę się tym drewnem. O, to ciężka jest gałąź. Aha, bo ona aż tutaj sięga. 216 kg. Na pewno będziemy chcieli odciąć ten kawałek gdzieś tu. Właśnie jakiś wjechać i to byśmy gdzieś ciachnęli też gdzieś tu. Ok, i to będzie można wtedy wziąć już do ręki. Ok. Właśnie tu takich więcej kawałków już przygotowanych jest. Ale najpierw byśmy wciągnęli jakieś te większe kawałeczki, więc nie wiem, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie patrzeć, jak ja się będę tutaj z tym drewnem bawił, czy jednak wolicie, żebym zrobił skróta i pokazał, no już jakieś takie te. Bo przyznam szczerze, ja z tym drewnem, no troszeczkę się będę bawił. Nie jestem mistrzem drwalem. Ale będę starał się tego... Aha, jeszcze... Będę starał się jak najlepiej to zrobić. Jak najlepiej będę umiał. Dobra. To na pewno musi wziąć traktor. To w zasadzie chyba też. To 240, to jest 260, więc to na pewno przetniemy. Może ja 5 minut poświęcę na to drewno, żebyście zobaczyli, jak ja tutaj z tym drewnem pracuję. Może coś mi zawsze podpowiecie. Tak, i mamy coś takiego i ja bym chciał teraz tak pozbyć się tego. O, właśnie, w ten sposób. I tutaj też niespecjalnie mi chyba na tym kawałku zależy. Czy zależy mi? Nie wiem, ale spróbuję to odciąć, żeby to miało jakiś... O, właśnie. Jakiś feeling. I to już można... O, to już troszkę mamy tego drewna. Ale to jest taki kawałek, który tutaj się mieści bardzo ładnie. Ok. Co tutaj mamy kolejne? O, to można stąd zabrać. Hop. No i pozbędziemy się tych małych gałązek. Właśnie w ten sposób. Ok. A to się już nadaje do wrzucenia. Dobra. To też wygląda nieźle, aczkolwiek coś tam ma na końcu. Co byśmy nie chcieli mieć. Nie trafiłem dobrze, ale spróbujmy to odciąć. Dobra. Ok. No i to już jest fajny kawałeczek. Hop. No i bierzemy się w ten sposób za następny. 240 kg. Więc jego by warto było gdzieś tu podzielić. O. I teraz tak, co ja złapałem? Akurat nie to chciałem złapać. Tylko tą gałąź. Ona tak dziwnie wygląda, ale może da się ją już powieść. Dobra. Ta też już się prawie nadaje, 300 kg. Ale spróbujmy ją potraktować.
Nadal waży 307. Dobra, to spróbujmy ją gdzieś tutaj obciąć. Aha. No ale dobra, w sumie. Bo oba już tutaj są. O, 200 kilo, słuchajcie. Ideolo. Chciałem powiedzieć, że już oba są do przeniesienia, nie? Te kawałeczki. Ten mały dzyngiel to nie wiem, no ale dobra, włóżmy go od razu na samochód. Gdzieś tam się wkomponował. Co tutaj nadal jeszcze mamy do wzięcia? To też się nadaje na samochód. I myślę, że trzeba chyba już zacząć te grube ładować. Gdzieś to mi się przerzuciło albo spadło, nie wiem. Aha, to ładnie to złapane. No myślę, że to grube muszę załadować. Muszę wziąć traktor teraz i zapakować. No, tu są fajne takie kawałki. Ten jeszcze mogę spróbować tak potraktować. O, właśnie. Tak, no i zobaczcie, z takiego tutaj krzaczastego drzewa pozostało już naprawdę niewiele tych krzaczorów, a samo takie fajne drewienko, no nie liczy z tych tutaj gałęzi, które nie wiadomo z jakich powodów tu wystają. Ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda, jak weźmiemy traktor. Pytanie tylko, gdzie ja mam tą wyciągarkę. Ja ją gdzieś zostawiłem, a zaraz spróbuję ją znaleźć. Otworzymy sobie tutaj przejazd. Czy ja ją gdzieś tutaj nie zostawiłem? Tam stoi, już widzę. Może zamkniemy, żeby nam krowy nie zwiały. Przy okazji sobie lepiej zapamiętamy, którędy się to otwiera. Dobra. Przejedziemy. Tak, już widać wyciągarkę. Także ja trochę teraz tym drewnem, chociaż jeszcze Wam to też pokażę. W sumie już 7 minut to na to drewno żeśmy, nie powiem, że zmarnowali, ale mamy 7 minut gameplaya, którego nagrałem. Mam nadzieję, że się bardzo nie zanudziliście, a żeście zobaczyli, jak ja to robię. Jeśli robicie to w jakiś lepszy sposób, dajcie znać, ja jestem bardzo ciekaw. Bo teoretycznie mógłbym to ciągnąć gdzieś daleko, ale wydaje mi się tutaj, że to jest taki nawet fajny sposób mniej więcej, tak? Fajnie to wygląda. Tak dosyć też realistycznie, jak próbuję to wciągnąć, nie? Na tą platformę. Już jakbym to robił w jakiś chyba inny sposób. Dobra, spróbujmy teraz zaczepić linę gdzieś tu ładnie w środku. No i spróbujmy to wciągnąć. Czy ja tutaj wykręcę? Okej. Pytanie tylko, czy jak tak będę wykręcał, czy ja to też wciągnę, nie? Dobra, spróbujmy to, sprawdźmy, jak to się wciąga. No i co? Nie mogę tego wciągnąć. Się w ogóle nie rusza ta maszyna. Ani tak. Ani tak, w sensie nie ciągnę. Ten sznurek się nie napina. No ciężko jest tutaj trafić we właściwy guzik.
miejsce, gdzie ta wyciągarka pracuje, a spróbujmy trochę niżej zjechać. Może tutaj się da to lepiej podciągnąć. Chciałbym skrócić tą linkę. No dobra, to zjedziemy jeszcze niżej. O, teraz się zwija. No właśnie, jest jakaś interakcja z tą przyczepą czy coś. Dobra, tak zostawmy to. Wydaje mi się, że i tak chyba za mocno skróciłem. Zaraz zobaczymy. Chociaż może. Całkiem przyzwoicie to wciągnąłem. Ok, trzeba to teraz rozpuścić. Halo. Zapnij pas. A jak ja bym chciał to rozpiąć, to jak? Słuchajcie, wygląda po prostu na to, że jak zapnę pas, to od razu mnie to puszcza, więc tak to wygląda. Nie wiem, te guziki tutaj tak nie działają od tej wyciągarki dobrze, jak jestem na platformie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, zjeżdżamy z tej platformy i spróbujemy teraz troszeczkę to tradycyjnie podsunąć. A tylko oczywiście ten pas to trzeba będzie zaraz uwolnić. Hopaj. No dobra, to idzie całkiem już dobrze. O właśnie. Damy radę to przesunąć. Tylko to nie do końca tak bym to chciał przesuwać. Bo mi to zaraz spadnie. No dobra, to zrobimy to inaczej. No i tego tutaj krzaczera też bym wolał nie mieć, ale on jest poza moim terenem. Więc będę musiał się z tym krzaczorem pogodzić. Pyr, pyr, pyr. A to spróbuję pchnąć moim obciążnikiem z przodu. O, nie podoba mi się, jak to jeździ. Ale dobrze. Dobrze jest. Lepiej to wygląda niż poprzednio. No i zobaczmy, jak to teraz pójdzie. No, trochę mnie to coś tutaj niepokoi. Dobrze to idzie? Dobrze. No, nie spadnij, dobra. Łapiemy to szybciutko. Jest tu jakiś pas, jest. Hop.
Mogłoby to troszkę na dół spaść, ale trudno, jest jak jest, nie ma tragedii. Potrzebujemy jeszcze chyba wciągnąć ten drugi kawałek. Więc pozwólcie, że się teraz pobawię z drugim kawałeczkiem. Ok, moi mili, udało mi się zbudować taki transport. Nie wiem, czy ja z tym ruszę. Ale to jest całe drzewo, słuchajcie, w tym momencie. Wydaje mi się, że powinienem budować 2 transporty i to będę robił następnym razem. Ale póki co poruszamy się jakoś, widzę, w miarę jedziemy. Nie ma tragedii. A i ten jeden tutaj szoruje trochę. No, nie powinno tak być, ale ja myślę, że wybaczycie mi to i ten jeden transport będzie taki szalony. Następnym razem potniemy to drewno trochę lepiej. Natomiast teraz z uwagi na taki, powiedzmy, lekki pośpiech i to, że tak jak mówię, aha, i faktycznie mam problem, żeby to podciągnąć. To jest tak lekko pod górkę się wydaje. I mam problem, coś chyba szorujemy. No, mam duży problem, żeby to ciągnąć. Pod tą górkę, zobaczmy. No, może lekko jest. Ale też z drugiej strony patrząc, nie mamy zbyt daleko. Bo, o, jaka tutaj mgiełka. Bo tak naprawdę to już tutaj jest i będziemy tutaj skręcać. Otóż to. I tylko obyśmy nie byli za szerocy i za wysocy. Myślę, że nie. A, luzik. Dobra. Widzę, że jedno ze zleceń już jest prawie wykonane. Znaczy w zasadzie jest wykonane ten sianokosy. Zaraz zobaczymy. I spróbujemy zabrać pieniążki z tego zlecenia. Odepniemy te pasy, odepniemy te pasy. I zerknijmy, jak tam nasza sprzedaż. To poszło 7,5 tysiąca, to ładnie. To trochę cofniemy. Aha, jeszcze musimy cofnąć. Się widzę, nam nie wszystko sprzedało tak, jakbyśmy chcieli. Może teraz. Tak, już wszystko. Nic tu nie ma na pacę, ani tam. No więc troszkę żeśmy tego drewna sprzedali. Dobra, to teraz może zobaczmy w tych zleceniach. Ukończono, to są sianokosy. I sianokosy byśmy mogli odebrać. Tak jest. Co tutaj jeszcze mamy fajnego w aktywnych zleceniach? Nawożenie odpada, orka może weźmiemy, ale to jak skończymy tą orkę. No i są sianokosy, trochę za mniejsze pieniądze na innym polu. Na razie nie, na razie zostawmy. Wracamy i listopad. Słuchajcie, to będzie dzień na drewno. Myślę, że zrobię jeszcze jedno zlecenie na tą orkę, wycinając kolejne drzewo. Tak naprawdę... A, jeszcze do ogrodu, znaczy do ogrodu, do sadu byśmy zajrzeli. Jak to jest z tymi jabłkami? Czy są jakieś jabłka? Także zaraz lecimy do sadu, tylko dojedziemy do pastwiska. Słuchajcie, wygląda, że jeszcze są jakieś jabłka. Nie wiem, skąd te jabłka tutaj są, ale są. Jeszcze się zbierają. No to całkiem sporo tych jabłek jest, ale chyba już to są, powiedziałbym, ostatnie jabłka, bo w listopadzie nie spodziewam się już jabłek uzyskać. Tutaj już mamy, tak, wszystko na ten temat. Patrząc na te liście, to już jest końcówka. Tutaj już nic nie schodzi.
Tak, tutaj są jabłuszka. Przestawimy drugą skrzynkę. Okej. Dobra. Idziemy dalej. No ale ta skrzynka prawie pełna jest. Żeby nie powiedzieć, że jest całkiem pełna. Dobra, to przynieśmy tu jakąś pustą skrzynkę. Albo pozbieraj... Stop, dobra, niech tam leży na razie. Pozbierajmy może z tej strony teraz te jabłka. Okej. No 128 sztuk, to całkiem ładnie. Teraz tu. Bo na pewno jeszcze będziemy produkowali mus jabłkowy. To bez dwóch zdań. Hop. Dobra, te skrzynki pewnie zaraz się wypełnią, jak znam życie. Tutaj już. Chyba tak. No 308. To jeszcze tutaj i będzie full. I tą też przeniosę i trzeba będzie wziąć jednak to mnie... Aha, tu się jeszcze coś robi? Nie. Ale tu zaraz będzie pełno, bo tych jabłek tutaj jest dużo. Dobra, weźmy tą pustą skrzynkę i teraz do tej skrzynki będziemy pakować. Po kolei, żebym nic nie ominął, to zacznę z tego samego miejsca. Drżą te jabłka po prostu. Dobra, tu jest wszystko. Teraz tu. No, gdzie tutaj jest ta... A, tutaj schodzą, dobrze. Hop. Teraz przejdziemy tu. No, wydaje się, że też orka się skończyła, słuchajcie. Dobra, to jest wszystko. To teraz wróćmy tu. Zostały tu jeszcze jakieś jabłka? O, prawie wszystkie wyszły. Tutaj wszystkie, to tak, to teraz tam potrzebuję kolejnej skrzynki. Hopaj. Gdzie ta skrzynka mi się była zagubiła? No, szkórka wodna. Tu już nic nie ma, zdaje się. Tak jest, tutaj też nic nie powinno być. Tak jest, no to teraz z tych dwóch tutaj miejsc zbieramy. Niech to tutaj się zbiera, a my byśmy przyjęli. Tak, bo mamy jeszcze tutaj maszynę, mamy ukończone na 45, a tutaj jeszcze orka była na 43 i tutaj by trzeba było przyjechać i byśmy przyjęli zlecenie bez przedmiotów.
Tylko musimy tam przejechać. To za chwilkę tam przejedziemy. Dokończymy zbieranie jabłek. No to się fajnie. Lubię, jak to się tak odlicza do zera. Hop. Tu już byliśmy. Tak jest. No i zostały ostatnie 2 drzewa. No i wszystkie moje skrzyneczki będą pełne jabłek. Więc ten musik na pewno trzeba będzie zrobić. No i jeszcze tu. Dobra, tu niech się robi, a my przejedziemy na tamto pole zrobić... Ach, tamto pole zrobić orkę. Ok. Zapalamy, składamy pług. I teraz tak, pole numer 43, to jedziemy w prawo i prawie będziemy. No to szybciutko. Stój, kolego. Ja tu chyba miałem w prawo skręcić, no ale nic. Mogę spróbować tutaj coś zahachmęcić. Nie wiem, aha, bo tu jest pastwisko i do tego chyba moje pastwisko. To powinniśmy jednak to objechać wrócić i dać tutaj, dobra. Cofniemy. Okej. Gdzie tutaj była ta droga w lewo? Nie będziemy nic kombinować, jedziemy tu w lewo. Okej, długą prostą. O, na szczęście już na minimapie widzę, gdzie jestem. Widzę 43, już jestem przeszczęśliwy. Przepraszam najmocniej. Ale jeszcze, tak jak mówiłem, daje mi się we znaki... Ops. Daje mi się we znaki choroba. Okej. Teraz gdzie tutaj będzie wjazd na pole? Myślę, że tutaj możemy spokojnie zacząć. Poprosimy pana, żeby zrobił to za nas, a my byśmy chcieli wrócić do naszego sadu. Ok. Myślę, że tutaj się wszystko ładnie już pozbierało, co się miało pozbierać. No to w takim razie moglibyśmy tu też jakiś rower sobie wziąć do zwożenia tych palet. Dobra, zacznijmy szybciutko produkcję. Już żeście to wielokrotnie widzieli, więc pewnie to dla Was nic takiego. Ok. Teraz proszę się pokręcić. A nie, mało tych jabłek wpadło. Troszkę za mało. Teraz chyba lepiej. Tak? Tak, teraz jest całkiem dobrze. No i mus się produkuje. Proszę się zamknąć. Więc ja tu sobie tego musika trochę poprodukuję, a my widzimy się na kolejnym odcinku. Jeśli by się nie okazał tradycyjnie za 2 dni, to słuchajcie, wybaczcie, ale znaczy, że choroba jednak troszeczkę mnie bardziej tutaj zmęczyła. Trzymajcie się, przede wszystkim jak zwykle zdrówko dla Was. Cześć.